Sangyong Musso Grand to nie jest częsty widok na naszych drogach, a szkoda, bo przecież to jest prawdziwy pick-up z krwi i kości, który kosztuje tyle, co średniej klasy auto kompaktowe. Ja się nazywam Juliusz Szalek, a wokół mnie duża piaskownica. Przyjechaliśmy tutaj, żeby sprawdzić, co Musso Grand potrafi w terenie. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Pamiętacie Sangyonga Actiona Sporta? I bardzo dobrze, że go nie pamiętacie, bo to było wyjątkowo paskudne auto. Ale Sangyong nie poddawał się i cały czas produkował pick-upy. Wrócił do nazwy Rexton, a później z Rextona stworzył Musso. A teraz z Musso stworzył Grand Musso. I tak powstał ten samochód. Pierwsze Musso pojawiło się w 1993 roku i produkowane było do 2005. Później nastąpiła przerwa i wróciło Musso dopiero w 2016 roku, ale znowu było bardzo krótko produkowane, bo tylko do 2018 roku. Później pojawiła się trzecia generacja. I choć pick-upy to naprawdę malutka nisza w rynku, to konkurencja jest tutaj naprawdę olbrzymia. No bo mamy choćby Forda Rangera, mamy Toyotę Hilux, mamy Isuzu D-Maxa. Musso Grand to tak naprawdę brat bliźniak Sangyonga Rextona, którego test możecie obejrzeć sobie na naszym kanale. Wspólna jest rama, wspólne są silniki, a tak naprawdę silnik, układ napędowy i napęd na 4 koła. To wszystko łączy te dwa auta, ale co dzieli, to oczywiście potężne nadwozie. Sangyong Musso Grand ma 5 metrów 40 cm długości, rozstaw osi to 3 metry 20 cm. No i kabina, naprawdę grand. Marek zapyta... Cisza. Producent zapytał mnie, ile mam wzrostu. Jak to, nie wiecie? 198 cm. A życzyłbym sobie, żeby w niejednym normalnym, zwyczajnym samochodzie osobowym było tyle przestrzeni, ile w tym aucie. Co więcej, żeby było tak komfortowo, jak w tym samochodzie. Bo dodatkowo mogę sobie na przykład fotel podnieść albo opuścić. No i oczywiście dostosować się do wygodnej pozycji. No a tutaj miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, mam gdzie schować nogi, mam co zrobić ze stopami, nad głową mam dużo miejsca, a przede wszystkim kanapa jest wygodna, bo w pick-upach to jest chyba najgorszy punkt programu. W Musso Grand wszystko jest grand, także przestrzeń ładunkowa. Taka ma 1262 litry pojemności, w najdłuższym położeniu 1,61 m, w szerokości 1,57 m. Te akcesoria, czyli roleta, te relingi, to jest wszystko naprawdę w przypadku pick-upów droga sprawa. Ile to kosztuje? To zależy, jakie te rzeczy sobie wybierzemy. Cena samochodu zależy oczywiście także od tego, jaką wersję sobie wybierzemy, ale przynajmniej trzeba być przygotowanym na 134 000 złotych, chociaż producent przygotował wersję specjalną za 129 000 złotych, a górna granica? Ponad 180 000 złotych. W pick-upie kluczowe jest zawieszenie. Tutaj do wyboru mamy resor albo piórowy, albo śrubowy. W tym samochodzie jest resor śrubowy. Lifting zmienił przód tego samochodu. Pojawiły się nowe reflektory i olbrzymi grill, a to orurowanie jest oczywiście akcesoryjne. Standardowo mamy tutaj 17-calowe felgi. To też jest standard. Ale za dopłatą możemy sobie kupić nawet 20-calowe koła z oponami terenowymi. Akcesorium fabryka. To też fabryka, ale w opcji. I fabryka. Fabryka. Jak na prawdziwego pick-upa przystało, wnętrze urządzone jest naprawdę bardzo funkcjonalnie. Duży schowek nie jest wyścielany zamszem, ale ma podświetlenie. W podłokietniku kolejny schowek i to całkiem sporych rozmiarów. Jest też miejsce na kubek. O, nowy kubek. Mówią, że prawdziwi mężczyźni różu się nie boją. Mamy miejsce na jeden kubek, mamy miejsce na drugi kubek. Mamy też miejsce na telefon, gdyby nie to śmieszne coś, co w zasadzie uniemożliwia położenie tutaj telefonu. Ale ten tunel środkowy jest dość szeroki. Mamy 2 porty USB i jeden umożliwia podłączenie telefonu do systemu inforozrywki. Mamy dodatkowo złącze normalne, tradycyjne zapalniczki. Mamy też, dzisiaj już coś takiego w samochodach nie spotykamy. Normalną tutaj zapalniczkę. W centralnej części deski rozdzielczej mamy oddzielony panel do klimatyzacji i mamy oddzielony panel do sterowania właśnie systemem inforozrywki. Po faceliftingu system inforozrywki stał się naprawdę bardzo nowoczesny. Jest czytelny i przyjazny dla użytkownika. Jest oczywiście ustawienie telefonu, jest nawigacja, są różnego rodzaju ustawienia i gadżety, z których możemy korzystać podczas jazdy. Tak, mówię gadżety, bo jest na przykład notatka głosowa. Pamiętacie? Podobne rozwiązanie było w Kii.
Julo, krócej! Ale jeśli szukamy ustawień dotyczących samego samochodu, no to już tutaj ich nie znajdziemy. Wszystkie znajdują się na ekranie przed kierowcą. Nie spodziewałbym się tutaj materiałów bardzo miękkich i wysokiej jakości. Wszystko jest jednak schludne, czyste, przyjemne i miłe w dotyku i co najważniejsze, zaprojektowane tak, że w zasadzie jak patrzę na to wnętrze, to ono mi się zaczyna podobać. Po lewej stronie kierownicy mamy kilka przycisków, którymi wyłączamy poszczególne systemy, które są w tym samochodzie, bo takie systemy oczywiście też tutaj są. Jest na przykład system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, jest system start-stop, no i oczywiście wyłączenie ESP. Obok dźwigni zmiany biegów, a jest tutaj 8-biegowy automat, mamy niewielki przełącznik do zmiany napędu. Mamy oczywiście 3 tryby, 2H, 4H i 4L. I ważna uwaga, tym samochodem z napędem na 4 koła po asfalcie jeździć nie można. Wnętrze pick-upów z reguły uchodzi za bardzo spartańskie, ale tutaj tak nie jest. Dodatkowo oparcie kanapy możemy złożyć i wykorzystać tę przestrzeń do wożenia różnego rodzaju pakunków, bo przecież na pace pakunki nam mogą zamoknąć. Tutaj mamy kompresor, mamy zestaw narzędzi, a pod spodem, pod tą kanapą mamy też dodatkowe miejsce, na przykład, żeby wrzucić jakieś drobnostki. A tutaj mamy podłokietnik z miejscem na kubek. I gdzie mam kubek, panie producencie? Tutaj. Jeden, drugi. W konsoli środkowej nie ma niestety żadnego portu USB, są tylko nawiewy, ale podłoga jest prosta, no bo oczywiście ten samochód zbudowany jest na ramię, więc tutaj nie idzie żaden wał napędowy. I coś, czego po prostu nienawidzę i coś, co powinno być zakazane. Twarde obicie oparcia fotela. Na tym 5. miejscu czuję się trochę jak 5. koło wozu. Chyba tutaj nikt nie ma siedzieć, tym bardziej, że pas tutaj jest ręcznie regulowany, trochę tak jak kiedyś w Maluchu. Pod maską oprócz siłowników jest jedyny słuszny silnik. To Klekot 2,2, 202 konie mocy, 420 Nm. Oczywiście 4 cylindry i oczywiście turbo doładowany. Ej, zastanawiacie się, co to są za ślady? To jest jakiś zwierzak, to jest jakaś kuna. To nie my. Nosograd jest niespodziewanie dobrze wyciszony i to widać podnosząc na przykład maskę. Tylko dlaczego ona się tak nisko otwiera? Miałem nie powtarzać kwestii o ilości miejsca w tym samochodzie, ale tego się po prostu zrobić nie da, bo tutaj miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Siedzimy wygodnie, ja zdradzę wam trochę telewizyjnej kuchni. Obok mnie siedzi Józek, operator, a za Józkiem siedzi producent. I wszyscy się mieścimy tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Szczególnie na tylnej kanapie jest dużo miejsca. Dobrze, ale kwestię przestrzeni zostawmy już. Jak się tym samochodem jeździ? Nadspodziewanie wygodnie i komfortowo. Jedziemy sobie teraz po wyrobisku kopalnianym i zobaczcie, w zasadzie jest cicho, miło i przyjemnie. To zawieszenie jest naprawdę rewelacyjne. Jadę po takim trudnym terenie, bo to jest jakiś ślad po koparce, więc to jest taka tarka. I oczywiście widzicie, że kamera trochę się trzęsie, no ale proszę was, wjedźcie tu jakimkolwiek innym samochodem pseudo czy nawet terenowym i takiego komfortu trudno w nich szukać. Sam jestem zdziwiony tym, co mówię, no bo przecież jedziemy z Sangyongiem. No tak, moi drodzy, ale ta różnica w zawieszeniu, bo mamy tutaj do wyboru albo resor piórowy, albo zawieszenie śrubowe, naprawdę robi niesamowitą robotę. Jeśli ktoś oczywiście szuka samochodu, którym będzie woził faktycznie na pacę duże ładunki, no to resor będzie spisywał się zdecydowanie lepiej. Ale jeśli samochód będzie wykorzystywany zdecydowanie częściej na asfaltach, no to umówmy się, liczy się przecież komfort. Spalanie. Samochód jest w zasadzie dość oszczędny, a tak naprawdę silnik jest dość oszczędny, bo to jest 2,2 diesel, turbo diesel. Widoczność w tym samochodzie jest naprawdę zadowalająca. Duże lusterka i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Widoczność do przodu, bo siedzimy wysoko oczywiście. Z tyłu ta tylna szyba, no oczywiście mogłaby być otwierana, to byłby taki dodatkowy bajer Made in America. Tutaj Made in Korea nie ma czegoś takiego, ale widoczność jest wystarczająca. Do wyboru są dwie skrzynie, albo 6-biegowy manual, albo 8-biegowy automat i ten automat oczywiście jest wygodny. Drobny minus jest taki, że ta skrzynia czasami lubi dłużej się zastanowić, ale umówmy się, do takiej spokojnej jazdy na asfaltach to w zupełności wystarczy. Przecież to nie jest samochód, którym będziemy bili rekordy prędkości, chociaż 3 tryby jazdy są i w tym tryb sportowy.
Pozostałe tryby to oczywiście Normal i Winter. No właśnie, i teraz przejdźmy do napędu, bo przecież w takim samochodzie napęd na 4 koła jest bardzo istotny. Tutaj mamy napęd dołączany, mamy 3 tryby, 2H, 4H i oczywiście 4L. I największym minusem tego samochodu jest to, że tak naprawdę na co dzień i na asfalcie wykorzystywać będziemy tylko napęd na tylną oś. Co wiadomo, przy na przykład mokrej nawierzchni albo przy delikatnym śniegu, no może być całkiem wesołe. Bo tak naprawdę pusta paka lubi tańczyć na śliskiej nawierzchni. Dlaczego nie możemy dołączyć napędu na asfalcie? No nie możemy tego zrobić, bo nie ma tutaj mechanizmów różnicowych, więc generalnie możemy napęd uszkodzić. A jeśli mówimy o asystentach, które mają trzymać ten samochód w ryzach, to one oczywiście są, jest aktywny tempomat. O, tu muszę na przykład przyspieszyć, bo zaczął się kopny piasek i zobaczcie, od razu samochód jakby trochę stracił moc. Mam oczywiście tempomat, jest system, który może nie utrzymuje samochód w pasie ruchu, ale ostrzega przy nagłej zmianie pasa ruchu bez użycia kierunkowskazu. No i mam tylko jedną uwagę do tego systemu. On jest zbyt aktywny i zbyt często daje znać przeraźliwym pikaniem, że zbliżam się do krawędzi drogi, no albo to ja po prostu zbyt często zbliżam się do krawędzi drogi, nie dając znaku kierunkowskazu. A zobaczcie, teraz jadę naprawdę szybko jak na taki teren. Jest wszystko... Rewelacja. Miękko, cicho i naprawdę bardzo spokojnie. I pewnie nie czuję, żeby tam mi tylną pakę jakoś przestawiało, a jest pusta. Więc gdybyśmy tam wrzucili jakieś 100 kg, to naprawdę ten samochód prowadziłby się rewelacyjnie. Wiecie, co to znaczy BD? To oznacza brak danych. SsangYong nie podaje przyspieszenia tego samochodu, zatem to przyspieszenie zaraz zmierzymy. Tryb Sport, skrzynia w trybie automatycznym, pełen gaz. O, jest duża chwila zwłoki, nic się nie dzieje i później auto faktycznie mocno rusza z impetem do przodu. No ale to przyspieszenie jakieś rewelacyjne nie jest. No trudno się dziwić. Takie zawieszenie, takie opony, 13 sekund. Aerodynamika cegły, wysokie zawieszenie, do tego naprawdę taka prawie terenowa opona i to wszystko sprawia, że w tym samochodzie może być głośno. Ale SsangYong jest naprawdę nieźle wyciszony. 53,5. Wow! Wow! SsangYong Musso Grand jest zaskakująco komfortowy. Jest wygodny, dynamiczny, cichy i bardzo przyjemnie tym samochodem jeździ się zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Minusem tego auta jest napęd. Oczywiście napęd dołączany na 4 koła, którego nie wykorzystamy na twardej nawierzchni. Zaskakujące jest także to miejsce. Wspomniałem wam na początku, że przyjechaliśmy do dużej piaskownicy. To byłe wyrobisko kopalni Pątnów Adamów Konin. Za 15, no góra 20 lat będzie tutaj jezioro. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę. No a jak to nazwać inaczej? Twarde obicie, tak? Wy tego nie widzicie, ja to widzę, że oni się tak strasznie śmieją z tego, co ja mówię, bo nie wiem, jak nazwać ten element w samochodzie. To jest twarde wykończenie.